Trogir jest miastem liczącym 11 000 mieszkańców. Historyczne miasto jest usytuowane na wyspie pomiędzy lądową częścią Chorwacji a wyspą Cioło. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z ponad 2000 lat przed naszą erą. Antyczny Trogir został założony przez greckich kolonistów w III wieku przed naszą erą. Nazwa Trogir oznacza kozie miasto. Następnie Trogir należał do Imperium Rzymskiego, a od IX wieku miasto było zależne od władców chorwackich i bizantyjskich. Od około 1000 roku miasto zaczęło rozwijać handel z Republiką Wenecką, co wpłynęło na rozwój ekonomiczny i kulturalny Trogiru. Od roku 1107 Trogir znalazł się pod panowaniem węgierskim. W 1123 roku miasto zostało podbite i zniszczone przez Saracenów. Złote czasy miasta to XII i XIII wiek, kiedy to nastąpiła intensywna rozbudowa miasta. W 1271 roku w Trogirze powstała pierwsza apteka w Europie. Od roku 1420 Trogir znalazł się pod panowaniem Wenecjan, które trwało prawie 4 stulecia. Za czasów rządów Republiki Weneckiej nastąpił rozwój miasta i jego rozbudowa w stylu renesansowym. Po upadku Republiki Weneckiej w roku 1797 Trogir należał do monarchii habsburskiej aż do roku 1918. Jedynie od roku 1806 do 1815 Trogir był pod okupacją wojsk Napoleona Bonaparte. Na rozwój urbanistyczny miasta wpływ miały głównie kultury Greków, Rzymian i Wenecjan. Trogir jest pełen pałaców, kościołów, wieży i innych budowli fortyfikacyjnych. Na Starym Mieście znajduje się około 10 kościołów, bramy do miasta, a także mury miejskie z XV wieku.
znajduje się na fortecy w Trogirze, która została zbudowana po 1420 roku po zdobyciu Trogiru przez Wenecjan, a służyła ona do celów ochrony portu i miasta. W ogóle Trogir leży około pół godziny drogi od Splitu, więc jeśli zostajecie w Splicie, warto odwiedzić to miasto. Piękną starówkę. Będąc w Trogirze także warto wejść na wieżę katedry, z której także jest dosyć dobry, ja wiem, średni widok. Wydawało się, jakby stąd był lepszy widok w sumie.